Igor Jankę, dzień dobry. To jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o polskiej strategii, jaką powinniśmy przyjąć w polityce międzynarodowej, w tej bardzo zmieniającej się sytuacji. Na ile ona jest dla nas niebezpieczna, na ile się polepsza czy pogarsza, o tym za chwilę porozmawiam z moim gościem. Pozdrawiam wszystkich patronów, bardzo Wam dziękuję za wsparcie. To dzięki Wam ten program istnieje i jest niezależny. Kto z Państwa chciałby dołączyć do tej fantastycznej grupy, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Tam możecie wesprzeć Układ Otwarty i wspierać niezależne medium i niezależną debatę o Polsce. Za sekundę łączę się z moim gościem. A oto mecenasi Układu Otwartego. Oanda TMS Brokers, dom maklerski oferujący możliwość inwestycji w instrumenty z całego świata, a także analizy, które pomogą Ci zrozumieć, co dzieje się na rynkach. Kliknij link w opisie. Nowoferm, dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. Marek Budzisz, Strategy and Future, tygodnik sieci, publicysta. Dzień dobry, Marku. Dzień dobry. Nasza ostatnia rozmowa wywołała bardzo wiele dyskusji. To dobrze, bo mówiłeś tam ważne słowa, które wywołały wiele komentarzy. I myślę, że warto jakby pociągnąć tę rozmowę o naszej strategii. Jesteśmy w czasie bardzo wielu zmian. Jakby ich było, one ciągle zachodzą, ciągle świat wokół nas się zmienia. Od kilkunastu dni w Waszyngtonie, w Białym Domu siedzi nowy prezydent. Na ile to zmienia naszą sytuację? Na ile twoim zdaniem polityka Donalda Trumpa wpłynie na sytuację Polski pozytywnie czy negatywnie i jak my powinniśmy się wobec Stanów Zjednoczonych zachowywać, jaką politykę prowadzić. Oczywiście potem porozmawiam też o sytuacji w Europie. Czy polityka Donalda Trumpa wpłynie pozytywnie czy negatywnie na sytuację Polski, to w dużej mierze zależy od nas samych, a precyzyjnie rzecz ujmując, od naszego rządu, czy pewnej linii programowej, też i linii politycznej, którą ten rząd w najbliższych dniach, bo mówimy akurat w tym wypadku o dniach, może tygodniach, będzie w stanie sformować i będzie w stanie przekonywać naszych sojuszników do pewnej nowej linii politycznej. Natomiast pewne kontury czy pewne elementy tego nowego układu, mam na myśli tutaj relacje sojusznicze, bo ja nie wierzę w to, co niektórzy pesymiści mówią, iż Stany Zjednoczone porzucą Europę. Otóż to wydaje mi się dzisiaj z wielu powodów nieprawdopodobne, ale to nie zmienia faktu, że najprawdopodobniej Stany Zjednoczone i sam prezydent Trump będą dążyli do zmiany charakteru relacji w amerykańskim obozie sojuszniczym. To jest istotny element, bo ta rekonfiguracja, poszukiwanie jakiegoś nowego modelu, to nie będzie proces, który będzie trwał bardzo długo. To znaczy, tu ten czynnik czasu jest wart podkreślenia, ponieważ wydaje się, że nowa administracja amerykańska, ona jeszcze nie jest w pełni sformowana. No, na przykład w Departamencie Stanu, czyli tym kluczowym ośrodku odpowiadającym za politykę zagraniczną, tam jest jeszcze cały szereg wakatów na istotnych pozycjach. No ale można przyjąć, wydaje mi się, że to nie będzie nadmierny pesymizm, że w ciągu najbliższych 3, może 4 miesięcy ta linia polityki Waszyngtonu wobec systemu sojuszniczego, ona okrzepnie, ona się już ukształtuje. To jest istotne i o tym też musimy uczciwie sobie w Polsce mówić, bo co to oznacza? Od tego bym w ogóle wyszedł. Mianowicie to oznacza, że próbę redefinicji pozycji Polski w amerykańskim systemie sojuszniczym
będzie realizował rząd Donalda Tuska, niezależnie od tego, czy on się nam podoba, czy on się nam nie podoba. Wybory prezydenckie, które będą miały miejsce w maju, i druga tura, jeśli nastąpi w czerwcu, one nie zmienią tej sytuacji. To znaczy, one mogą zmienić i zapewne zmienią sytuację polityczną w Polsce, ale rozstrzygnięcia związane z wyborami prezydenckimi, one nastąpią już po tym, jak Waszyngton przyjmie swoje główne priorytety polityczne. To jest o tyle ważne, że zarówno opozycja, jak i obóz rządzący musi przyjąć do wiadomości, a ma z tym problemy, taka jest moja ocena, że w ciągu najbliższych 3 miesięcy fundamentalne w swej istocie decyzje będą podejmowane w Waszyngtonie i nasze skoncentrowanie się wyłącznie na sprawach polityki wewnętrznej, na tej walce wyborczej, będzie oznaczało, że będziemy w Waszyngtonie nieobecni, po prostu i zwyczajnie. Nasze zdanie, nasza opinia, nasze interesy nie będą tam uwzględniane, bo nie będziemy mieli odpowiednio umocowanych poparciem i rządu, i opozycji reprezentantów naszych interesów. Pan ambasador, a właściwie chargé d'affaires Klich nie jest żadnym reprezentantem polskich interesów, bo on dzisiaj nie ma ani pozycji, ani tytułu formalnego, żeby o te interesy troszczyć się w sposób należyty. Nie odmawiam mu chęci, odmawiam mu możliwości, bo w taki układ został wpisany przez rząd Donalda Tuska i pana ministra Sikorskiego. I należałoby w ogóle, jeśli mówimy o budowaniu jakiegoś instrumentarium, żeby zabiegać o polskie interesy, zacząć od tego. To znaczy, rząd powinien przedstawić taką kandydaturę ambasadora w Stanach Zjednoczonych, ażeby prezydent zgodził się z tą nominacją, a nie prowadzić jakąś dziwną, powiedziałbym, bo szkodzącą interesom Polski wojnę personalną, która w gruncie rzeczy dotyczy spraw drugorzędnych, a jest prowadzona kosztem ważnych interesów. Więc to jest pierwszy element, na który trzeba zwrócić uwagę. 3-4 miesiące to jest ten czas, który mamy, ażeby starać się wpłynąć na sytuację, na nowy układ sił, czy nowy układ relacji w obozie sojuszniczym. I ten nowy układ relacji w obozie sojuszniczym, on powoli już zaczyna się kształtować. Ja bym zwrócił uwagę przynajmniej na 2 elementy. Pierwszym elementem jest to, o czym mówi sam prezydent Trump, bo on powiedział niedawno, że oczekiwałby, że państwa członkowskie Paktu Północnoatlantyckiego będą wydawały 5% swojego PKB na bezpieczeństwo. I tu mamy ciekawą reakcję na te jego słowa, bo już przedstawiciele rządu Estonii i rządu Litwy, dzisiaj o tym czytałem, Financial Times, zadeklarowali, że ich państwa będą zmierzały do osiągnięcia tego pułapu. Polska jest tu o tyle dobrej sytuacji, że w przyszłorocznym budżecie będzie wydawała 4,7 bodajże procent swojego PKB. Oczywiście musimy się troszczyć, a tu zaczynamy mieć problemy ze ściągalnością podatków. Znaczy, to, co było z pewnością osiągnięciem poprzedniego rządu, tego segmentu, za który odpowiadał premier Morawiecki, to było to, że podatki dobrze wpływały do budżetu państwa, a dzisiaj ta sytuacja znowu się zaczyna pogarszać i warto o tym mówić, bo to tylko pogarsza też naszą sytuację, jeśli chodzi o program modernizacji sił zbrojnych i w ogóle budowania bezpieczeństwa. Ale ta kwestia finansowa w najbliższym czasie będzie dyskutowana, o czym również mówił Mark Rutte, sekretarz generalny NATO. Przed szczytem NATO, który odbędzie się latem w Holandii, on zadeklarował, iż właśnie pakt powinien przyjąć ten nowy pułap wydatków na bezpieczeństwo i dodał jedną ważną rzecz, na którą też warto zwrócić uwagę. Mówił o tym i w wywiadach prasowych, i w Parlamencie Europejskim. Otóż gdyby państwa NATO chciały wywiązać się z tych zobowiązań co do zdolności, które już złożyły, czyli nie mówimy o jakichś nowych, ambitniejszych jeszcze niż do tej pory celach, tylko mówimy o wypełnieniu treścią tych zobowiązań, które już zostały przy okazji różnych szczytów NATO
sformułowane przez państwa członkowskie, to w Europie średni poziom wydatków na bezpieczeństwo powinien wynosić 3,6–3,7% PKB, tak powiedział Mark Rutte. To są jego oceny, a właściwie należałoby powiedzieć oceny planistów wojskowych z kwatery głównej NATO. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że już rysuje się dość istotny podział między tymi państwami, które są skłonne wydawać taką dużą część swojego produktu krajowego na bezpieczeństwo, to są państwa wschodniej flanki NATO, i państwami, które już deklarują, iż będą z tym duże kłopoty. Premier Wielkiej Brytanii dzisiaj oświadczył, że 3% to jest coś, czego on nie przyjmie. Londyn będzie dążył do 2,5%. Dzisiaj Londyn wydaje 2,3%. No ale gdybyśmy nie brali pod uwagę kosztów utrzymania potencjału jądrowego, tej triady nuklearnej, właściwie tylko okrętów podwodnych, bo Wielka Brytania nie ma klasycznej triady, ale przyjmijmy, że w pewnym uproszczeniu, no to według obliczeń brytyjskiego parlamentu roczne nakłady na ten potencjał jądrowy wynoszą gdzieś około 11 miliardów funtów. 65 miliardów funtów to są wydatki budżetowe na bezpieczeństwo, czyli jeżeli nie będziemy brali pod uwagę potencjału jądrowego, bo to jest broń pewnego ostatecznego rachunku i ona dotyczy nie zdolności do obrony wschodniej flanki NATO, tylko zdolności do obrony Wielkiej Brytanii przed ewentualnym atakiem nuklearnym przeciwnika, no to te realne nakłady Wielkiej Brytanii dzisiaj kształtują się poniżej 2% PKB. Podobna sytuacja jest w gruncie rzeczy w Niemczech i tutaj jest znaczący, już nie mówię o Hiszpanii, która wydaje 1,5% PKB, Portugalii, która chce wydawać 2%, dzisiaj o tym mówił premier Portugalii, chce wydawać 2%, ale dopiero w roku 2029 bodajże. Włochy też nie wydają 2%. No w związku z tym rysuje się taki blok państw Europy Zachodniej, które są mniej zagrożone no, tym poczuciem ewentualnego ryzyka związanego z agresją rosyjską. I w tych państwach no po prostu i uczciwie stawiając sprawę, mało kto myśli o takim skokowym wzroście wydatków na bezpieczeństwo. Ten pułap 3% jest dla nich niewyobrażalny, a myślenie o tym, że będą jeszcze więcej wydawać, jest już w ogóle poza zakresem debaty publicznej i wyobraźni. To jest o tyle istotne, że no musimy zwrócić uwagę na przykład na sytuację w Niemczech. Niemcy wydają z grubsza rzecz biorąc 80 miliardów euro na bezpieczeństwo, osiągnęli 2,1% PKB nakładów. Sami Niemcy i niemiecka prasa ocenia, że to tam dużo sztuczek księgowych było poczynionych, no bo na przykład wszystko, co Niemcy wysyłają na Ukrainę, jest dodawane do tego pułapu wydatków na bezpieczeństwo państwa niemieckiego i wtedy przechodzi się ten ten wskaźnik dwóch. To nie ma nic w tym zdrożnego. Jakby sposób liczenia nakładów dopuszczalny przez NATO dopuszcza tego rodzaju właśnie możliwości, no ale to nie zmienia faktu, że zdolności są znacznie mniejsze i niewiele wskazuje na to, iż Niemcy byłyby zdolne, czy byłyby w stanie wydawać te 120 miliardów euro rocznie na bezpieczeństwo, w sytuacji, kiedy mają w budżecie zapisane 55, bo po prostu do pułapu 80 pozwolił im dojść ten fundusz Zeitenwende, który już został skonsumowany. I tu jest duży problem i ta różnica będzie narastała. Państwa Europy Środkowo-Wschodniej, państwa skandynawskie, nie mówię o Bałtach, będą zwiększały wydatki na bezpieczeństwo, bo czują się zagrożone. Państwa Europy Zachodniej będą znacznie ostrożniejsze. To jest o tyle istotne, że presja ze strony Waszyngtonu będzie narastała. O tym mówi Trump. On mówi o 5% wydatkach. Tam są też takie pomysły mówiące o tym, że
Waszyngton jest gotów dostarczać więcej broni i uzbrojenia Ukrainie, ale już nie będzie za to płacił. Niech za to płacą Europejczycy, bo to jest sprawa, ta wojna to jest problem europejski. W związku z tym te kwestie finansowe w ramach tej dyplomacji transakcyjnej, którą Trump zdaje się chcieć realizować, zaczną odgrywać większą rolę. Dlaczego to jest ważne? Tu ten długi wstęp prowadzi mnie do pewnej konkluzji. Otóż w ubiegłym tygodniu pan premier Tusk miał wystąpienie w Parlamencie Europejskim, w którym przedstawiał te priorytety polskiej prezydencji. Te priorytety były nieźle skonstruowane. On mówił, że bezpieczeństwo jest absolutnie najważniejszą kwestią. Wokół tej kwestii Polska chce koncentrować swoje wysiłki. Realistycznie mówił, że trzeba zarzucić wszelkie pomysły budowania europejskiej armii, bo to po prostu nie powstanie. Trzeba kooperować blisko ze Stanami Zjednoczonymi jako jedyną realną siłą wojskową. Tę ocenę sytuacji trzeba zapisać premierowi Tuskowi jako plus, no bo dobrze jest, że się ocenia realistycznie sytuację, ale z drugiej strony, apelując o większe wydatki, mówił o tym, że trzeba uwspólnotowić dług, trzeba zacząć inwestować w infrastrukturę bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO. Te inwestycje powinny być finansowane ze środków właśnie na przykład Wspólnoty Europejskiej. I tutaj jest moje podstawowe zastrzeżenie. Otóż moim zdaniem, o ile realistyczną jest ocena, że żadna europejska armia nie powstanie, o tyle nierealistyczną w moim odczuciu jest ocena, którą sformułował pan premier Tusk, że to Europa zdobędzie się na stworzenie specjalnego funduszu, z którego środki będą przeznaczone na inwestycje w zakresie bezpieczeństwa na wschodniej flance i fundusz ten będzie dawał znaczący wkład, no bo tu nie chodzi o 1 miliard czy 2 miliardy euro, tu chodzi o znakomicie większe nakłady. Otóż moim zdaniem to wzywanie naszych sojuszników z NATO, ażeby oni więcej wydawali, ażeby oni poważnie podeszli do kwestii modernizacji sprzętowej własnych sił zbrojnych, ażeby poważnie podeszli do kwestii kryzysu rekrutacyjnego, który przeżywają armie i Wielkiej Brytanii, i Niemiec, w mniejszym stopniu Francji, ale tam też nie jest różowo. Otóż ja uważam, że te wezwania są po prostu nierealistyczne. 3 lata wojny na Ukrainie nie skłoniło naszych sojuszników, ażeby więcej wydawać na bezpieczeństwo i należy choćby na użytek naszej wewnętrznej polskiej debaty zastanowić się, jaki jest nasz plan awaryjny, jeżeli okaże się, że Niemcy, Francuzi, Brytyjczycy i inne bogate państwa Zachodu nie będą chcieli wydawać więcej pieniędzy, bo co to w praktyce oznacza? To w praktyce to oznacza, używając już przykładu niemieckiego, ja tu się odwołuję do wystąpienia Ewy Hegel. Ewa Hegel jest komisarzem Bundestagu nadzorującym Bundeswehrę. Ona powiedziała w grudniu, czyli miesiąc temu, i pisała o tym niemiecka prasa, że luka kadrowa w Bundeswehrze to jest dzisiaj około 20 000 żołnierzy. Czyli zamiast tych 200, tam 1 000, których powinna liczyć Bundeswehra, jest etatowych 181. Ale są takie formacje, w których te niedobory kadrowe wynoszą nawet 50%. I to jej zdaniem znacząco negatywnie wpływa na zdolności niemieckich sił zbrojnych. I na początku stycznia minister Pistorius poinformował o tworzeniu kolejnej 4. dywizji niemieckiej, tak zwanej dywizji sił wewnętrznych, trochę odpowiadającej naszym Wojskom Obrony Terytorialnej. To ma być formacja, która ma zabezpieczać tyły, mówiąc w pewnym uproszczeniu, pilnować logistyki, magazynów, linii kolejowych, etc., etc. I przy okazji Niemcy też ujawnili trochę danych na temat tego, czym oni dzisiaj dysponują. To są ciekawe dane. Tam ta 4. dywizja to jest dopiero przyszłość. Oni mianowicie ujawnili, że siły lądowe Bundeswehry to jest dzisiaj około 64, dokładnie rzecz biorąc, 000 żołnierzy.
i na te 64 000 żołnierzy składają się 3 dywizje. 1. i 10. Dywizja Pancerna i 1 Dywizja Sił Szybkiego Reagowania, która jest dywizją lekką, to znaczy nie ma takiego nasycenia sprzętem pancernym jak te 2 pierwsze. I z tych 3 dywizji tylko ta 1 ma zdolność do relatywnie szybkiego wejścia do działania, bo te dwie pancerne, no one, żeby w ogóle wejść do wojny, to potrzebują znacznie więcej czasu. Prasa niemiecka też jest pełna relacji tego, ile rzeczy brakuje, jak tam pożyczają sobie sprzęt i różne środki ochrony osobistej na potrzeby ćwiczeń. No w związku z tym, odzierając tą całą retorykę o Zeitenwende, o przygotowaniu, o wzroście nakładów i doprowadzaniu do realności, to Niemcy, gdyby dzisiaj albo za miesiąc wybuchło coś na wschodniej flance NATO, byliby być może w stanie wysłać 1 dywizję i to lekką, bez ciężkiego sprzętu. To jest jakiś potencjał, nie lekceważyłbym go, ale to nie jest potencjał, który może spowodować, że tutaj się zmienią relacje sił między państwami wschodniej flanki a Federacją Rosyjską. I to jest pewien problem, z którym my musimy się intelektualnie jako Polacy i jako państwo na wschodniej flance zmierzyć. I to Ale jest pozwól proszę, jeśli mogę, bo chciałem ci jakby wrócić do tego, co mówiłeś na samym początku, bo oczywiście porozmawiajmy o tym, jaki jest nasz plan awaryjny, tak? Znaczy w jaki sposób, co powinniśmy robić, kiedy nasi zachodni partnerzy nie będą łożyć na uzbrojenie tyle, ile by chciała Stany Zjednoczone i tyle, ile właśnie wymaga rzeczywistość, tak? Ile powinni wydawać się naszym zdaniem, z naszego punktu widzenia. Ja się zgadzam z tobą, że to zapewne się nie stanie. Tak? Znaczy, że może tam niektórzy troszkę zwiększą, ale nie osiągną tego pułapu, który jest oczekiwany, zwłaszcza przez Stany Zjednoczone dowodzone przez Donalda Trumpa. Dlaczego więc powiedziałeś na początku, znaczy jakby co masz na myśli, mówiąc, że Stany Zjednoczone nie opuszczą Europy? Że dlaczego uważasz, czy to masz na myśli, że że Donald Trump przejdzie do porządku dziennego nad tym, że część sojuszników nie będzie spełniać tych wymagań, do których się zobowiązała i też tych nowych, o których on mówi? Czy uważasz, że to nie zmieni jego zasadniczo relacji z Europą? Ja też nie twierdzę, że zupełnie się wycofałem, tylko pytanie, czy ta obecność amerykańska, mówimy wyłącznie teraz o kwestiach bezpieczeństwa, będzie wyglądać tak, jak wyglądała do tej pory? No, przyjmijmy najlepszy scenariusz z tych wszystkich teoretycznych, tak? Znaczy, scenariusz taki, że Stany Zjednoczone nie wycofają się strategicznie z Europy. To jest w ogóle wariant dość teoretyczny. Nie wiem, czemu on budzi w Polsce takie emocje. Chyba to są doświadczenia 1939 roku i te nasze obawy, że zostaniemy porzuceni przez sojuszników. Dlaczego uważam, że Amerykanie się nie wycofają? No co najmniej z kilku powodów. Znaczy wycofanie się z Europy albo z części Europy, na przykład z Europy Środkowej, byłoby nieporównywalnym, ale znacznie większą porażką niż wycofanie się Bidena z Afganistanu. Wycofanie się Amerykanów z Europy oznaczałoby też wyraźny sygnał do wszystkich państw na innych kontynentach, które przyglądają się tej rywalizacji amerykańsko-chińskiej, że Amerykanie nie są już, jak to mówił Biden, sojusznikami ironclad. To nie jest sojusz żelazobetonowy, to jest sojusz, który może podlegać pewnej rewizji. Trump używa też tej argumentacji, ale czym innym jest argumentacja na użytek jakby zmiany relacji w obrębie systemu sojuszniczego, a czym innym są decyzje już jakby o definitywnym charakterze. Ja mówię o tych decyzjach. Więc wydaje mi się, że ryzyko związane z podjęciem takiej decyzji dla całego amerykańskiego systemu sojuszniczego, nie tylko w Europie, jest ryzykiem, czy może być ryzykiem znakomicie większym, niż to sobie jesteśmy w stanie wyobrazić. I również z tego powodu, w moim odczuciu, czy moim zdaniem, Trump nie podejmie tego rodzaju decyzji.
Więc wydaje mi się, że wycofanie się jest tutaj teoretyczną tylko możliwością. Ale to nie oznacza, że się nic nie zmieni. Znaczy ta wola zmian systemu sojuszniczego jest przez Trumpa bardzo wyraźnie formułowana. Mówi już się o wzroście nakładów na bezpieczeństwo państw europejskich, czyli mówi się w gruncie rzeczy o tym, co się jeszcze przed wyborami prezydenckimi najpierw określało mianem burden sharing, czyli podzielenia się ciężarami. Potem była mowa o burden shifting, czyli przesunięciu tych ciężarów. No, zmierzamy w stronę jednak przesunięcia ciężarów, co też wyraźnie wynika z retoryki Trumpa. On mówi, że to państwa europejskie powinny odpowiadać za bezpieczeństwo na swoich peryferiach. Więc w tym sensie tu zmiany w układzie sojuszniczym nastąpią. Ale z faktu z kolei, że Amerykanie się raczej nie wycofają z Europy, nie można wyciągać wniosku nadmiernie optymistycznego, a mianowicie takiego, że Amerykanie będą gotowi zwiększyć swoją obecność w Europie, bo niewiele na to wskazuje. Czyli jeżeli Trump nie zredukuje tej obecności do zera, to raczej też na pewno nie podejmie decyzji o powiększeniu tej obecności. To jest jakby drugi element. Czyli mogą być jakieś ruchy związane ze skalą obecności. Być może prawdziwą są te pogłoski mówiące o tym, że tam w otoczeniu Trumpa rozważa się redukcję kontyngentu wojskowego w Europie o 20 000 żołnierzy, czyli mowa jest o pewnym zmniejszeniu zaangażowania. Być może to jest nieprawdziwe, ale raczej na pewno nie rozważa się wzrostu zaangażowania Stanów Zjednoczonych na wschodniej flance, a ta retoryka podzielenia się obowiązkami czy przesunięcia obowiązków no też idzie w stronę zwiększenia zaangażowania europejskich członków NATO. I to wydaje mi się jest taki trend, który nie ulegnie zmianie. Ten trend trzeba zderzyć z dwoma kolejnymi. Znaczy, po pierwsze, Rosjanie nie rezygnują ze swoich planów rozbudowy sił zbrojnych. Te plany Finowie na przykład traktują bardzo poważnie. Teraz już w styczniu wyszedł kolejny roczny raport fińskiego wywiadu. Tam wyraźnie Finowie wskazują na to, jak groźnymi mogą być regionalnie, ale też i w takiej szerszej perspektywie całej wschodniej flanki te rosyjskie plany rozbudowy sił zbrojnych. No bo jeśli mówimy o polityce odstraszania, to jeśli państwo nam wrogie, a przynajmniej sygnalizujące gotowość użycia siły militarnej zwiększa swój potencjał, no to chcąc przynajmniej utrzymać, a nie pogorszyć nasze odstraszanie, my też ten potencjał musimy zwiększyć. No jeśli Amerykanie potencjału nie zwiększą, jeśli Europejczycy z Zachodu nie zwiększą tego potencjału, bo mają kryzys rekrutacyjny i nie bardzo chcą dawać więcej pieniędzy na rozbudowę sił zbrojnych, no to ktoś ten potencjał musi zwiększyć. Jeśli nie zrobi tego Europa Środkowa, no to będziemy żyli w sytuacji pogorszenia się odstraszania Federacji Rosyjskiej. I na to nałożyć trzeba drugi element. Przepraszam. Mówi się już o pokoju na Ukrainie, o zakończeniu tej wojny. Tu są oczywiście różne głosy. Generał Kellogg mówi o 100 dniach, Trump mówi o pół roku. Dzisiaj pojawiła się taka informacja, iż na zamkniętym posiedzeniu stawki, czyli tego przywództwa ukraińskiego państwa, generał Budanow, szef wywiadu ukraińskiego, mówił, że pół roku to jest ten czas, który jakby Ukraina jeszcze wytrzyma. Ja będąc w Kijowie rozmawiałem z oficerami i też słyszałem podobne opinie. I teraz ten trend, o którym mówię, no on się sprowadza w gruncie rzeczy do jednego elementu, a mianowicie jakim rozstrzygnięciem ta wojna się zakończy. Nie mówię o kwestii okupowanych terytoriów, nie mówię o kwestii Krymu, nie mówię o reparacjach rosyjskich dla Ukrainy, bo to są na razie sprawy, które są ważne, ale one nie przesądzają tego pejzażu geostrategicznego w naszej części Europy. To, co może się okazać decydujące, nie w perspektywie roku, ale 3-4 lat,
no to jest to, czy Ukraina będzie elementem tej układanki po stronie Zachodu, a istotą czy celem tej układanki jest zbudowanie potencjału, który jest w stanie odstraszyć Rosję. Jeśli Ukraina będzie, to nasza sytuacja będzie sytuacją lepszą, bo Ukraina ma dzisiaj 1 milion ludzi pod bronią. To są doświadczeni żołnierze, to są ludzie, których Polska nie ma, bo to wynika z faktu uczestnictwa w trwającej już 3 lata wojnie. Nasze siły zbrojne nie mają takich doświadczeń. No i to jest znaczący też potencjał liczebny. Korzystnie byłoby, jeśli chodzi o NATO i państwa naszej części Europy, gdyby można było mówić w przyszłości o jakimś aliansie strategicznym. Korzystne choćby z tego powodu, że Ukraina, która jest suwerenna i Ukraina, która nie jest zdominowana przez Rosję i chce być suwerenna, to jest zawsze Ukraina wiążąca jakąś część potencjału rosyjskiego. Nawet Ukraina stojąca z bronią u nogi i nie wykonująca posunięć wojskowych jest tym czynnikiem, który osłabia rosyjską zdolność do zaatakowania wschodniej flanki NATO. To musimy mieć tego świadomość. Taką świadomość mają na przykład, nie wiem, przywódcy Wielkiej Brytanii. Keir Starmer był niedawno w Kijowie i podpisał pakt stuletni. Taką 100-letnią umowę o współpracy strategicznej. To jest oczywiście bardziej symbol niż realne porozumienie. Na pewno nie jest to artykuł 5 Traktatu Waszyngtońskiego, ale to pokazuje pewne strategiczne myślenie przywództwa państwa brytyjskiego. Oni uważają, że dla generalnie układu sił na wschodniej flance korzystnym jest, iż Ukraina będzie po stronie Zachodu, mówiąc w pewnym uproszczeniu. Ale to nie dobrze, jest ale powiedz mi, Marku, czy ty... Wielka Brytania jest jednym z tych państw, który myśli w zbliżony sposób do Polski, ale mówiąc o pokoju, czy ty widzisz dzisiaj, wszystko jedno, czy to będzie za 100 dni, czy za pół roku, czy za 3 miesiące, czy za pół roku, czy widać jakikolwiek scenariusz utrzymania tego pokoju? Znaczy, kto miałby to robić, skoro Amerykanie nie chcą wysyłać swoich wojsk, no to ktoś musi na tej granicy stać, tak? Wołodymyr Zełenski niedawno mówił, że na tak długiej granicy potrzeba, żeby utrzymać pokój, ze 200 000 żołnierzy. Friedrich Merz, przyszły prawdopodobny kanclerz Niemiec, mówi, że Niemcy wyślą tylko wtedy swoje wojska, jeżeli ONZ podejmie taką decyzję. Tak? No wiadomo, że nie podejmie. Więc nie widać specjalnie chętnych do wysłania tych wojsk. Nie widziałem, nie wiem, czy gdzieś taki fragment wypowiedzi bodajże podczas konferencji w Davos Wolfganga Ischingera, to był taki były szef Munich Security Conference, który często tak dosyć nieźle rozumiał Rosję. Zjednoczonych, ambasador w Paryżu. On powiedział tam, że... Merkel. Tak. I taki człowiek dobrze rozumiejący Rosję, w tym w cudzysłowie, i raczej Russland Versteher momentami, powiedział, że w zasadzie to na tej granicy Ukrainy z Rosją to powinny stać wojska chińskie, może indyjskie, czy w zasadzie nikt z Europy. To jakoś, brzmi to absurdalnie, ale nie ma żadnego, ja nie widzę dzisiaj, wyprowadź mnie z błędu, może ty widzisz jakiś pomysł, który jest realistyczny do zrealizowania, żeby ten pokój utrzymać, nawet jeśli nastąpi zawieszenie broni na więcej niż 24 godziny. No to bardzo dobre pytanie, Igor, dlatego że ono nakazuje nam zmierzyć się znowu z rzeczywistością. W Pakcie Północnoatlantyckim to nie artykuł 5 decyduje o tym, że czujemy się bezpieczni, tylko artykuł 3, mówiący o tym, że to państwa, które narażone są na niebezpieczeństwo, po pierwsze mają obowiązek własnej oceny sytuacji, po drugie mają obowiązek takiego działania i takiego budowania własnych zdolności, ażeby zagwarantować sobie bezpieczeństwo. I artykuł 5, to kolektywny system, o którym w tym artykule jest mowa, czyli to, że atak na jednego członka NATO inni członkowie uznają jak atak na nich samych i przyjdą
i podejmą działania adekwatne do własnej oceny sytuacji i własnej zdolności. U nas jest to czytane jako automatyczne zaangażowanie wojskowe, co nie wynika z tego artykułu wprost, ale nawet załóżmy, że tak będzie, to ten artykuł 5 jest gwarancją uzupełniającą. Kluczową gwarancją jest artykuł 3. I ja, jak byłem na Ukrainie, rozmawiałem tam z wieloma i politykami, i ekspertami wojskowymi też i mam takie przekonanie, że Ukraińcy mają 100% świadomości faktu, iż również po zakończeniu wojny główny ciężar związany z bezpieczeństwem będzie ich domeną. Znaczy, to oni będą musieli wyposażyć, utrzymać i zbudować takie siły zbrojne, które będą dawały im gwarancję. To jest jakby pierwszy i absolutnie kluczowy z tego punktu widzenia punkt. Dzisiaj oni się trochę targują z Zachodem, targują się i przedmiotem tych targów jest skala pomocy Zachodu, która miałaby prowadzić właśnie do utrzymania tego rodzaju potencjału wojskowego. No bo jest rzeczą oczywistą, że Ukraina nie ma własnego potencjału, żeby była w stanie takie siły utrzymać, albo nawet siły wystarczające, żeby już w tym powojennym porządku odstraszać skutecznie Rosję, bo sami Ukraińcy oceniają to gdzieś na przynajmniej 350 000 żołnierzy. No to oznacza, że Europa musi się zastanawiać, czy po prostu jakoś nie subsydiować Ukrainy. Tak zresztą, jak to przez lata było w przypadku Paktu Północnoatlantyckiego, no bo przecież ci nowi członkowie, jak my wchodziliśmy do paktu, to byliśmy ubogimi krewnymi, też dostawaliśmy transfery finansowe od naszych sojuszników, którzy uważali, że to jest pewien element budowania wspólnego bezpieczeństwa. W związku z tym to jest jakby nazwijmy to pierwsza i najważniejsza bariera powstrzymywania Rosji już po zakończeniu wojny. Siły ukraińskie. Dlatego zwróć uwagę na fakt, że Putin nawet ostatnio w wywiadzie prasowym dla takiego dziennikarza Zarubina, on powiedział, że w gruncie rzeczy on nie widzi potrzeby prowadzenia, czy celowości prowadzenia negocjacji z Ukrainą, bo jego zdaniem władze Ukrainy wszystkich szczebli są dzisiaj pozbawione legitymacji demokratycznej. Nie chcę dyskutować, czy Putin jest tutaj uprawniony do oceny tego, kto jest demokratycznie wybrany, a kto nie, bo akurat on chyba najmniej, ale dlaczego on o tym dzisiaj mówi? No mianowicie on mówi o tym, ponieważ w Rosji zaczyna się taka narracja, iż Ukraina musi przeprowadzić wybory prezydenckie i parlamentarne, a kilka dni wcześniej Putin mówił o braciach Ukraińcach, którzy nadal chcą polityki zbliżenia z Rosją i że tam są takie siły, które się za tym rozwiązaniem mogą odpowiadać. To jest wyraźna deklaracja, iż Rosja będzie chciała się angażować w proces wyborczy na Ukrainie i będzie chciała w Kijowie obsadzić rządzących, którzy będą gwarantowali, iż Ukraina nie będzie elementem tej strategicznej układanki Zachodu. I teraz jeśli chodzi o to, o czym mówił Zełenski. Ja uważam, że u nas w ogóle zbyt dużą wagę przywiązuje się do tego, co Zełenski mówi, bo on jest wyraźnie w złej kondycji psychicznej, nie tylko ze względu na przebieg wojny, ale ze względu na to, że dzisiaj że dzisiaj jest politykiem na Ukrainie niepopularnym po prostu, a Sługa Narodu, partia, która jest partią prezydencką, no w 60% ankietowanych jest oceniana jako partia szkodząca interesom Ukrainy. Ta formacja Jurija Bojki, prorosyjska, i jest oceniana przez 50% ankietowanych jako szkodząca Ukrainie. Sługa Narodu ma nawet gorsze notowania. To są dane Kijowskiego Instytutu Socjologii, takiej miarodajnej placówki badawczej. W związku z tym nie koncentrowałbym się na Zełenskim, rozmawiałbym o kwestiach natury strategicznej. Te 200 000 żołnierzy to jest z pewnością na wyrost. W NATO trwają dyskusje na temat wysłania kontyngentu 50 do 60 000. To jest coś więcej niż dyskusje. Prasa francuska i prasa brytyjska
piszą już o pracach planistycznych, czyli wojskowi planują, bo wysłanie takiej masy wojska to nie jest jedna decyzja polityczna, to jest cały długi i żmudny proces planowania. No i teraz jest pytanie, kto da wkład sił. W tym tygodniu Rutte zwołał takie roboczą naradę w kwaterze głównej NATO, państw, które o tym będą dyskutować. Zawsze, jeśli się o tym pisze, wymienia się też Polskę. Mam tutaj pewien dylemat, nazwijmy go poznawczym, bo premier Tusk mówi, że za żadne skarby, a wszystkie dzienniki w Europie powołujące się na anonimowych dyplomatów, czy to francuskich, czy niemieckich, czy brytyjskich, mówią o tym, że Polska uczestniczy w tych poufnych negocjacjach na temat zbudowania tego korpusu, który miałby się pojawić na Ukrainie. Z pewnością nie będzie on 200-tysięczny. 200 000 to być może jest pewna figura retoryczna, bo to pewnie będzie, jeżeli to pewnie będą siły rotacyjne, siły, które gdyby były rotacyjne, to już 60-tysięczny korpus daje łącznie gdzieś około 180 000 żołnierzy, którzy muszą być gotowi do tego rodzaju misji. Niemcy raczej są wykluczeni i to uważam dobrze dla tej konstrukcji. W związku z tym tu wypowiedzi Ischingera czy Merza wcale mnie nie martwią. To nie powinien być kontyngent, który będzie rozlokowany na linii frontu, bo na linii frontu będą, czy powinni być żołnierze ukraińscy. To być może będzie kontyngent, który będzie dawał takie gwarancje, jakie daje obecność wojskowa na przykład Stanów Zjednoczonych w takich państwach jak Niemcy czy Włochy, czyli jeżeli nastąpi atak, to sojusznicy będą bardziej zaangażowani, będą dawać gwarancję wspierania tego wysiłku ukraińskiego, przynajmniej na takim poziomie jak obecnie. Tu też nie ma jednoznacznej odpowiedzi, że te siły miałyby wejść do walki. I teraz jest kolejna kwestia, bo też się to często dyskutuje, czy to musi być, czy to może być jedynie kontyngent ONZ-owski, czy to może być kontyngent na przykład natowski. Może być natowski. W Kosowie jest kontyngent natowski i wcale nie czekano na ONZ-owski mandat, bo tego mandatu by wówczas nie uzyskano, choćby ze względu na weto Rosji w Radzie Bezpieczeństwa. I w związku z tym te rozważania, na przykład te, które cytowałeś, słowa Ischingera, no są świadectwem tego, że Niemcy po prostu nie są gotowi w tym dziele uczestniczyć. Ja uważam, że Polska powinna rozważać taki scenariusz razem z sojusznikami z regionu i z tymi państwami, które chcą zaangażować się, i powinniśmy wspólnie zbudować pewną nową jakość polityczną, która być może przekształci się w nową jakość sojuszniczą. Otóż ja uważam, że powinniśmy współpracować zarówno z państwami skandynawskimi, jak i z państwami bałtyckimi, po to, ażeby w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego zbudować pewną grupę nacisku, koalicję chętnych, opowiadającą się zarówno za takim zawarciem pokoju na Ukrainie, ażeby to nie była katastrofa geostrategiczna, jak i koordynowaniem działań obronnych i wspólnym budowaniem zdolności, choćby na takim akwenie, jakim jest Bałtyk, który jest kluczowy. W sobotę mieliśmy kolejne uszkodzenie kabla światłowodowego. To nie jest kwestia przypadku, to będzie narastało. I jako wspólny blok państw powinniśmy zacząć rozmawiać ze Stanami Zjednoczonymi, ażeby Stany Zjednoczone zmieniły swoją geografię dyslokacji sił w Europie. Niekoniecznie przez zwiększenie, bo to wydaje się mało realne, ale już przesunięcie na przykład z Niemiec i Włoch do zachodniej części Rzeczpospolitej już jest, wydaje się, bardziej realistyczne. I kolejnym wreszcie krokiem powinno być to, bo to jest też jakby uzasadnione czynnikami natury wojskowej. Jeśli Ukraina jest elementem systemu bezpieczeństwa, tego docelowego już po wojnie, jeśli Ukraina flankuje siły rosyjskie, a zawsze będzie flankowała, jeśli będzie niezależna,
to Rosjanie tracą możliwość budowania w sposób niezagrożony napięcia na granicy z państwami NATO, bo zawsze będą mieli na podbrzuszu swoim siły ukraińskie. A to oznacza, przez fakt istnienia Ukrainy i włączenia Ukrainy do tego systemu bezpieczeństwa, a to oznacza, że ewentualna wojna, wystarczy spojrzeć na mapę, jak to się rozkłada, jeśli wybuchnie, ona nie będzie się toczyła na terenie wschodniej części Rzeczpospolitej czy państw bałtyckich, ale może się toczyć na terenie Białorusi. A jeżeli taki czynnik bierzemy pod uwagę, to musimy przesunąć tyły na teren Rzeczpospolitej, bo nie możemy być wojskowo wychyleni w stronę Białorusi jako NATO, a tyły nie mogą się znajdować w Ramstein, czy w Aviano, czy gdzieś tam w zachodniej części Republiki Federalnej Niemiec. To jest zbyt duży dystans. To wtedy wystąpi, czy wymusi sama sytuacja przesunięcie sił amerykańskich do zachodniej części Rzeczpospolitej, ale nie tylko, również do państw skandynawskich, niewykluczone, że do Rumunii. Zmienią się też, siłą rzeczy muszą się zmienić kanały logistyczne. Już nie przez Bremerhaven i Rotterdam, tylko trzeba będzie budować kanały logistyczne przez Bałtyk, a z pewnością przez zachodnią część Bałtyku, zarówno, nie wiem, do Göteborga, jak i do Narwiku, to przez Morze Północne. Oczywiście ta linia jest już analizowana przez natowskich strategów, ale w naszym interesie byłoby też to, żeby takim punktem przyjmowania logistyki natowskiej był kompleks Szczecin-Świnoujście, bo to będzie oznaczało i przesunięcie potencjału, i kontrolę wojskową zachodniej, przynajmniej zachodniej części Bałtyku, bo nie ma logistyki, jeżeli Rosjanie sobie tam spokojnie penetrują i robią co chcą. I o to powinniśmy zagrać. Znaczy, zgadzam się, ale wracając jeszcze, przepraszam cię, wracając do tych wojsk, które miały być rozmieszczone w Ukrainie. Mówisz, że powinna to robić, że myśmy powinni inicjować wspólnie z państwami nordyckimi i państwami bałtyckimi taką dyskusję i napierać na to, żeby to się stało. Ale gdyby to miało się skończyć... Brytanią i Francją. Tak, no właśnie, bo to chciałem dodać, że gdyby to miały być same państwa północno-wschodniej flanki NATO, no to moim zdaniem to byłby dosyć łatwy i taki wdzięczny cel do jakiejś prowokacji Putina. Natomiast zupełnie inaczej już byłoby, gdyby tam była Wielka Brytania, NATO i być może jeszcze inne państwa. Oczywiście no idealnie byłoby, gdyby były tam też w jakiś sposób obecnie Stany Zjednoczone, ale trudno sobie dziś wyobrazić, żeby to było możliwe, chociaż pewnie jakaś obecność amerykańska będzie musiała być. Nie no. Mówmy o rzeczach realnych, a nie teoretycznych. No, realnie dzisiaj wygląda sytuacja tak jak już mówiłem, że to Brytyjczycy i Francuzi nie tylko myślą o wysłaniu swojego kontyngentu wojskowego, ale podjęli już działania planistyczne na poziomie planowania wojskowego. A zatem, jeżeli w ogóle mówimy o jakimś europejskim kontyngencie, to oczywiście, że z tymi dwoma państwami, no bez nich to byłoby zupełnie bez sensu. Bałtowie są gotowi się angażować wojskowo, bo jest cały szereg tego rodzaju oświadczeń. Pytanie, jak ze Skandynawami, to jest osobna kwestia, dlatego że Skandynawowie mają znaczący potencjał, jeśli chodzi o lotnictwo bojowe, ale już znacznie mniejszy, jeśli chodzi o wojska lądowe. Ale można sobie wyobrazić na przykład zaangażowanie w postaci właśnie tego potencjału lotnictwa bojowego. To jest nie mniej istotne, jeśli chodzi o ochronę przestrzeni powietrznej Ukrainy, na przykład zachodniej części, zdolność państw skandynawskich do wysłania tutaj swoich myśliwców i swoich systemów obrony przestrzeni powietrznej. Tak jak znaczenie ma obecność Wielkiej Brytanii na Morzu Czarnym. Tu jest jeszcze kwestia Turcji, którą też warto byłoby pewnie omówić, ale akurat obecność Wielkiej Brytanii może korzystnie tu wpływać na tę sytuację, bo Londyn ma tradycyjnie dobre stosunki z Ankarą, czego na przykład nie można powiedzieć o Berlinie. Londyn tutaj zawsze uprawiał politykę, w pewnym uproszczeniu można było powiedzieć proturecką. W związku z tym, jeśli w ogóle mówimy o Europejskim Korpusie Stabilizacyjnym na Ukrainie, to nie mówimy o siłach
Bo byłoby to trochę dziecinne. No, nie mówimy o siłach, które by miały iść na front i tam walczyć. To w ogóle nie o to chodzi. Mówimy o siłach, które powinny się pojawić na Ukrainie, nie na linii frontu, może w zachodniej części Ukrainy, ale już ich sama obecność zmieniałaby sytuację strategiczną. Sytuację na Morzu Czarnym, sytuację w przestrzeni powietrznej, w ochronie zachodniej części Ukrainy. Może w grę wchodzi strefa wolna od lotów. To jest też gwarancja sojusznicza, że Ukraina nie zostanie, jeżeli Rosjanie znowu zaatakują, pozostawiona samym sobie. Amerykanie fizycznie mogą nie być obecni w tego rodzaju aktywności, ale niektóre zdolności muszą być zdolnościami amerykańskimi, bo europejskie państwa NATO nie mają takich zdolności. No, na przykład zwiadu kosmicznego, targetingu danych, rozpoznania, to najprawdopodobniej łączności, dane wywiadowcze, to są wszystko niezwykle istotne zdolności. Zdolności związane z tankowaniem tych samolotów w przestrzeni powietrznej. Amerykanie mają tu znacznie większe zdolności, jeśli chodzi o te samoloty cysterny niż Europejczycy. To wszystko razem wzięte by oznaczało, że Amerykanie też byliby zaangażowani w tę misję, ale czym innym jest też zaangażowani w tę misję, a czym innym jest na pierwszej linii. Są dwie różne sprawy. Trump mówi, że na pierwszej linii nie będziemy, ale nie brałbym poważnie tych twierdzeń, że w ogóle nie będziemy wspierać tego rodzaju aktywności. Tu po prostu chodzi o to, żeby powstała koalicja chętnych w obrębie NATO, która by ta koalicja jakby zdjęła część tego obowiązku dotychczas spoczywającego na ramionach Stanów Zjednoczonych. Zdjęcie tego obowiązku musi się odbywać w porozumieniu z Waszyngtonem, a nie jako konkurencja, czyli ta koncepcja Macrona, który mówił o suwerenności strategicznej, ale w jego ustach to brzmiało jak kontra polityce Stanów Zjednoczonych, będzie musiała przyjąć kształt współdziałania, współpracy, chociaż istotą też powinno być większe zaangażowanie państw europejskich. I to, wydaje mi się, jest możliwe, choć niełatwe. Tu nie ma automatyzmu. To nie jest tak, że Amerykanie, jeżeli w ogóle uda się skonstruować taką koalicję chętnych, tylko powiedzą hurra i wchodzimy w ten biznes. To będzie wymagało też trudnej batalii w Waszyngtonie z naszymi amerykańskimi sojusznikami, ale to się wpisuje w tę logikę, o której mówi Trump, czyli państwa bezpośrednio zagrożone są aktywniejsze. Państwa europejskie odpowiadają za własne bezpieczeństwo. Państwa europejskie ponoszą koszty większe niż inni w tych rejonach, gdzie to bezpieczeństwo jest zagrożone, a Ameryka jest tym sojusznikiem, który wspiera takie działania, ale powiedzmy to sobie z drugiej linii. Przy okazji, moim zdaniem, my możemy ugrać to, o czym mówiłem wcześniej, czyli przesunięcie sił amerykańskich do zachodniej części Polski i zmianę statusu Morza Bałtyckiego, co już w pewnym sensie zaczyna się dziać, no bo to, co Rosjanie robią na Bałtyku, jest nieakceptowalne dla bezpieczeństwa Paktu Północnoatlantyckiego i tu jakaś reakcja będzie musiała nastąpić. No ale żeby tego rodzaju politykę uprawiać, no to trzeba mieć po pierwsze narzędzia, od tego zaczęliśmy, po drugie trzeba mieć świadomość, że w ogóle taka gra się toczy. Czyli koncepcyjnie trzeba być do tego gotowym. Trzeba poświęcać w związku z tym własną uwagę i zaangażowanie. Mam tu na myśli rządzących Polską. Tej tematyce, a nie tematyce sporów wewnętrznych i wojen partyjnych. No i trzeba realistycznie oceniać, co jest możliwe, a co nie jest możliwe. Moim zdaniem nie jest możliwe przekonanie naszych sojuszników, żeby wydawali 5% czy tam 3% nawet PKB na obronność, a jeszcze mniej możliwe jest, żeby Berlin i Paryż zaakceptowali dług europejski i miliardy euro z tego długu europejskiego, który oni być może będą spłacać przecież, miałyby iść na inwestycje w sieć umocnień na wschodniej flance NATO. Takim optymistą ja nie jestem. Pan premier Tusk w tym duchu występował w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. W związku z tym
albo ja jestem nadmiernym pesymistą, a on ma jakieś informacje, o których ja nie wiem, to niech się podzieli z polską opinią publiczną, albo on formułuje linię polityczną rządu polskiego, która jest niestety mało realistyczna w tym elemencie sprawczości, bo w elemencie opisu sytuacji, czyli to, że zagraża nam niebezpieczeństwo, to, że nie będzie europejskiej armii, ja podzielam jego ocenę, ale proponowane rozwiązania wydają mi się bardzo konserwatywne, a przez to mam wątpliwości, czy będą skuteczne i apeluję do odważniejszego myślenia. Dramat sytuacji polega na tym, że tak jak też powiedziałeś na początku, mamy bardzo mało czasu, że to się wszystko dzieje bardzo szybko i będzie się działo, tak? Że te decyzje będą zapadały w najbliższych tygodniach, miesiącach. Ta rzeczywistość będzie się zmieniać niezwykle szybko. I tu powinniśmy być bardzo aktywni i mieć wizję i narzędzia, jak powiedziałeś, do realizacji. Tymczasem niespecjalnie dobrze to wygląda. Ale to też jeszcze... trochę tak jak w sporcie. Znaczy, sportowcy trenują długie miesiące po to, żeby dobrze się pokazać w czasie tych jednych z kluczowych zawodów albo tego jednego najważniejszego meczu. I my też 3 lata trenowaliśmy i teraz przychodzi moment tego meczu. Ten mecz się nie rozgrywał. Trenowaliśmy głównie, to założyłem gdzieś koszulkę z bokserem, dosyć słynnym, Mohamedem Ali. I głównie myśmy trenowali boksowanie między Platformą Obywatelską a Prawem i Sprawiedliwością i w tym rzeczywiście osiągnęliśmy światowy poziom techniki, strategii, techniki rozwinęliśmy, tylko że to wszystko no niestety nie służy rozwojowi Polski i bezpieczeństwu Polski. Tu się o tym mówiliśmy ty mówiłeś głównie w ostatniej rozmowie, ale z tym się bardzo zgadzam. No tego treningu nie robiliśmy, tak? I tu jesteśmy do tyłu i tego nie da się przeskoczyć zbyt szybko. Pytanie, jeszcze chciałem wrócić do tego pytania takiego strategicznego, tak? No co w tej sytuacji możemy robić i chyba warto powiedzieć o roli nie tylko w rozwiązaniu konfliktu, znaczy w tego zarządzaniu tą sytuacją w najbliższych miesiącach związanej z wojną na Ukrainie, ale roli północno-wschodniej flanki NATO, tak? Czy w ramach NATO nie powinniśmy wzmacniać bardzo mocno sojuszu tych państw i bliskiej współpracy tych państw na bardzo różnych poziomach. Mi się wydaje, że tutaj jest to bardzo dobry moment do tego, bo też jest duże zrozumienie po stronie państw położonych na północy. Z tego, co z moich rozmów też wynika, że jakby tam jest to bardzo dobrze odbierane i tu akurat polski rząd rozpoczął pewne działania, tak? No, premier był w Szwecji niedawno, podpisał umowę o strategicznej współpracy, teraz wiem, że był w Norwegii, nie znam szczegółów tych rozmów, ale rozumiem, że tu jest pewne zrozumienie. Czy ty się zgadzasz z tym, że powinniśmy rozwijać tutaj bardzo blisko współpracę i również komunikować to bardzo mocno Amerykanom, że tu jest ich partner europejski, tak? No to jest to, o czym mówię od początku naszej rozmowy. To znaczy musimy budować koalicję chętnych, w skład której wejdą państwa podobnie oceniającą sytuację bezpieczeństwa. To są państwa skandynawskie, to są Bałtowie, to jest Polska, to jest też Wielka Brytania, o której tutaj mówiliśmy. W kwestii wysłania kontyngentu wojskowego to jest też Francja. Tu warto pamiętać o tym, że Francja ma tradycyjnie bliskie stosunki dyplomatyczne z Rumunią, a Rumuni też są tym państwem, które podobnie oceniają sytuację bezpieczeństwa. To chyba powoduje, że Francuzi jakby tu opowiadają się za twardą polityką, a przynajmniej jest jednym z czynników. Więc z pewnością ta koalicja chętnych musi się opierać na bliskiej współpracy Warszawy z państwami skandynawskimi. To jest jakby pierwszy element. Drugim elementem niezwykle istotnym i wartym podkreślenia jest to, że w Stanach Zjednoczonych zaczyna dojrzewać myśl, iż przyszła rywalizacja, ta globalna, między z jednej strony obozem amerykańskim, a z drugiej strony obozem chińsko-rosyjskim, ona może dotyczyć sytuacji w Arktyce i na kole podbiegunowym, ze względu na zmiany klimatyczne, na
znaczenie tamtejszych szlaków komunikacyjnych. To między innymi z tego powodu Trump podjął tą niezrozumiałą dla wielu akcję związaną z Grenlandią. To oznacza, że znaczenie regionów podbiegunowych, zarówno tej części, które należą do Finlandii, jak i tej części, które należą do Norwegii, ale przecież Szwecja tam, nie mając dostępu do morza, też tam się, że tak powiem, znajduje. Zresztą kopalnie w Kirunie, gdzie odkryto niedawno największe europejskie złoża metali ziem rzadkich, co strategicznie ma istotne znaczenie, no mają swoją rolę do odegrania. Dlaczego to jest istotne? Dlatego, że Finowie uważają, iż nie można segmentować tej przestrzeni. Znaczy, ich zdaniem rejon arktyczny i rejon Morza Bałtyckiego są to dwa zespolone ze sobą strategicznie obszary, których nie można traktować jako coś rozdzielnego, czyli trzeba przygotowywać się do obrony w obydwu tych sektorach. Z tego powodu, że ich zdaniem, jeżeli Rosjanie zdecydują się na przykład wyprowadzić uderzenie z Półwyspu Kola na północną część Finlandii, na norweski Finnmark, to kierunkiem pomocniczym ewentualnego uderzenia będzie atak wobec państw bałtyckich, właśnie po to, żeby uniemożliwić przerzut wojsk na linii północ-południe i odwrotnie. Znaczy, jeżeli głównym kierunkiem operacyjnym będą państwa bałtyckie, to kierunkiem pomocniczym będzie najprawdopodobniej daleka północ i ich zdaniem to powoduje, iż te dwa obszary strategiczne nie są połączone. I to jest też w naszym interesie, ponieważ z kolei nasz obszar bałtycki i związany z przesmykiem suwalskim jest połączony z tym obszarem, o którym też rozmawialiśmy wcześniej, czyli na kierunku ukraińskim. Czyli z tego ja bym wyprowadzał wniosek, iż Skandynawowie również i w tym sensie podobnie myślą jak Polacy, że oni nie tylko oceniają zagrożenie ze strony Rosji, ale oceniają pewne kierunki strategiczne dość podobnie. I jeżeli Amerykanie mówią dzisiaj, że rola Arktyki będzie coraz większa, na ostatnim szczycie w Waszyngtonie zawarto zresztą takie porozumienie między Stanami Zjednoczonymi, Kanadą i Finlandią. Właśnie to porozumienie było związane z wspólnym wykorzystywaniem lodołamaczy, których Ameryka ma relatywnie mało, znacznie mniej niż Federacja Rosyjska. Więc to znaczenie kierunku arktycznego w Stanach Zjednoczonych zaczyna być podkreślane i to może skłonić amerykańskich strategów do myślenia o znaczeniu Bałtyku, bo do tej pory Amerykanie traktowali obszar Bałtyku jako dość marginalny z punktu widzenia ich głównych kierunków operacyjnych, co zresztą znajduje swoje odwzorowanie w tym podziale na 3 dowództwa podstawowe. Więc tu mamy pewien wspólny, 3 dowództwa operacyjne, to mam na myśli, w NATO. Tu mamy pewien wspólny interes strategiczny. A jeżeli w związku z tym ten obszar strategiczny wschodniej flanki NATO jest niepodzielny, nie można go separować, to rośnie rola Polski, bo Polska ze względu na swoje położenie oraz wielkość jest takim obszarem, który jest tym stworzeniem całego systemu bezpieczeństwa. Nie obroni się Ukrainy bez Polski, nie obroni się państw bałtyckich bez Polski, nie zagwarantuje się kontroli NATO na Bałtyku, szczególnie na zachodniej części Bałtyku, bez Polski. To powoduje, że nasza rola obiektywnie rzecz biorąc rośnie. Nawet gdybyśmy nic nie robili, to z tego choćby powodu nasza rola będzie nieco większa. Ale ja apeluję o aktywność, żeby ten czynnik wykorzystać. W związku z tym nasza polityka musi być polityką aktywniejszą. Poprzedni rząd na kierunku skandynawskim bardzo słabo realizował jakąkolwiek politykę, co chyba wynikało z takich pewnej odległości ideowej. Tak? W Szwecji wtedy rządzili socjaldemokraci, Prawo i Sprawiedliwość jest formacją konserwatywną. Teraz w Szwecji rządzą konserwatyści, ale to nie przeszkadza naszym centrolewicowym rządom iść w tym kierunku. I ja uważam, że to jest dobry kierunek. Tylko czym innym jest
podążanie w tym kierunku, a czym innym jest budowanie pewnej strategii. Tu bym się opowiadał za aktywniejszą postawą. Nawet na poziomie budowania pewnej narracji o wspólnocie interesów. No jeżeli na przykład państwo takie jak Łotwa, to zresztą akcentują wszystkie państwa bałtyckie, ale powiedzmy sobie o Łotwie. Państwo takie jak Łotwa chciałoby, ażeby tamtejszy batalion w ramach natowskiej wysuniętej obecności wojskowej został rozwinięty do wielkości brygady, a lepiej by było, żeby do wielkości dywizji, no ale na razie mówimy o brygadzie. I Kanadyjczycy, którzy są państwem ramowym na Łotwie, mają z tym wielki problem, ponieważ Kanada nie tylko nie wydaje zbyt dużo na bezpieczeństwo, bo wydaje 1,5% PKB, ale ma też dramatyczny kryzys rekrutacyjny w swoich siłach zbrojnych. No to jeżeli rząd w Rydze ma z tym problemy, to rząd Danii i rząd Szwecji, nowego członka w NATO, deklaruje, iż są oni gotowi wysłać większy kontyngent wojskowy do tych sił natowskich wysuniętej obecności. A Polacy, którzy tam już przecież są w Adazji, mamy tam swoich żołnierzy, nie proponujemy zwiększenia naszego zaangażowania, a powinniśmy moim zdaniem, bo to nie jest coś, co przekracza nasze możliwości i buduje też wizerunek państwa polskiego jako eksportera bezpieczeństwa. Niestety czy stety, to jest kwestia oceny, ale musimy się pogodzić z sytuacją, że nowe wyzwania na wschodniej flance NATO oznaczają większe zaangażowanie państw graniczących z Federacją Rosyjską. I duże państwa, takie jak Polska, muszą być gotowe na odgrywanie roli eksportera bezpieczeństwa, czy to w stronę Ukrainy, czy to w stronę państw bałtyckich, a w związku z tym uważam, że powinniśmy iść w stronę zwiększenia naszego kontyngentu na Łotwie w ramach natowskiej wysuniętej obecności. Mało tego, powinniśmy zaproponować, i to jest taki mój może wkład w myślenie strategiczne naszego gabinetu, powinniśmy, uważam, zaproponować rządowi Szwecji, ażeby rozważył gotowość przyjęcia też naszego kontyngentu wojskowego na Gotlandii, która jest kluczową wyspą, jeśli chodzi o znaczenie strategiczne, bo w pobliżu Gotlandii przechodzą główne trasy żeglugowe na Bałtyku. Rząd szwedzki podjął decyzję jakiś czas temu o remilitaryzacji Gotlandii, no ale ma z tym duże problemy, bo armia szwedzka nie jest bardzo liczebnie rozbudowana i do tej pory na Gotlandię rząd Szwecji wysłał jedynie pułk wojska, co jest zdecydowanie zbyt mało i sami Szwedzi mówią o tym, że jest realnym ryzyko wysadzenia na przykład przez Rosjan desantu i zajęcia tej wyspy. No to żeby właśnie chronić się przed takim ryzykiem, uważam, że Warszawa powinna sformułować propozycję wspólnej misji wojskowej i własnego zaangażowania w postaci wysłania kontyngentu wojskowego na Gotlandię. Możemy wysyłać wojsko do Kosowa, są nasi żołnierze w Bośni i Hercegowinie, są nasi żołnierze na wzgórzach Golan. No to zakładam, że w tym obszarze Morza Bałtyckiego, który jest znacznie ważniejszy dla nas, też nie powinno nas zabraknąć. I to jest byłoby to bardzo mocnym gestem politycznym też, tak? I bardzo mocnym sygnałem dla wszystkich naszych partnerów. No właśnie do tego wzywam. Wzywam do odwagi myślenia i do odwagi kreowania rzeczywistości, a nie tylko formułowania apelów pod adresem naszych sojuszników z Zachodu, żeby ci więcej wydawali na bezpieczeństwo. Te apele są ważne, tylko realistycznie oceniając sytuację, nie bardzo wierzę w to, żeby premier Wielkiej Brytanii czy premier Francji o 50 czy o 100%, jak w przypadku Hiszpanii, byli w stanie zwiększyć wydatki na bezpieczeństwo. No to jest mało prawdopodobne. No i dlatego powinniśmy być znacznie aktywni. Powinniśmy też, budując tę koalicję chętnych, wystąpić wobec naszego sojusznika amerykańskiego jako no właśnie grupa aktywnych państw, która jest zainteresowana zmianą sytuacji, jest zainteresowana przyjęciem większych ciężarów, jest zainteresowana utrzymaniem bliskiego sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. Niemcy nam tu nie są potrzebni. W tym sensie to, co mówi Merz, to, co mówi Singer, jest w gruncie rzeczy nam na korzyść, dlatego że jeżeli zwycięży optyka niemiecka, to wszystko zostanie tak jak do tej pory. Amerykanie będą w Niemczech i we Włoszech,
a Polska i państwa bałtyckie i Rumunia będą takim obszarem buforowym, gdzie ewentualna wojna będzie na naszym terenie. To nie jest rozwiązanie korzystne. Ono było akceptowalne w tych stabilnych czasach, które już się skończyły, bo wierzyliśmy w siłę odstraszania Stanów Zjednoczonych i NATO i wierzyliśmy w to, że Putin się nie odważy zaatakować. Dzisiaj ta wiara jest nadwątlona, a w związku z tym musimy myśleć też o takim systemie bezpieczeństwa, który okaże się wydolnym, jeśli Putin odważy się zaatakować. A na razie same wezwania o większe wydatki w Niemczech czy w Hiszpanii nie gwarantują nam tego systemu i ja raczej bym proponował, żeby w ramach tego powrotu do realistycznej polityki, a pierwsze symptomy w wystąpieniu Donalda Tuska widzę takiego myślenia, żeby on nieco odważniej formułował ten kierunek polityczny i nie czekał na Merza, tym bardziej, że jeśli Merz zostanie kanclerzem, to najprawdopodobniej w koalicji z Scholzem, a te wielkie koalicje w Niemczech najczęściej też tak były konstruowane, że junior partner dzierżył tekę ministra spraw zagranicznych. Czyli jeżeli ktoś z SPD będzie ministrem spraw zagranicznych, to nie będzie wcale taką prostą opcją zwiększenie czy zmiana niemieckiej polityki na kierunku rosyjskim. W związku z tym tu też się bym zbyt wiele nie spodziewał. Jesteśmy w takim historycznym momencie, może na koniec, na podsumowanie, prawda, że z jednej strony jest ogromne zagrożenie i może nasza sytuacja może się gwałtownie pogorszyć, jeśli przebieg zdarzeń będzie niekorzystny. Z drugiej strony, jeśli my będziemy prowadzić aktywną politykę, mądrze grać, odważnie, to paradoksalnie nasza sytuacja może się poprawić. Tak? I również nasza sytuacja polityczna może się bardzo, bardzo poprawić, tylko to wymaga po pierwsze i strategii bardzo aktywnej, i strategii prowadzenia bardzo aktywnych działań politycznych na zewnątrz. Nowa polityka wymaga też w tym sensie partnerstwa, że ci, którzy chcą nowych realiów, muszą mieć z kim rozmawiać. To znaczy, jeżeli Donald Trump będzie chciał zmieniać system sojuszniczy amerykański, a wydaje się, że chce to robić, to musi mieć po naszej stronie partnera, bo jeżeli tego partnera nie będzie, to jego, moim zdaniem, skłonność do głębokich zmian ulegnie znaczącej redukcji. W związku z tym, jeżeli my nie zajmiemy pozycji aktywnego kooperanta czy aktywnego partnera, to zwiększamy w ten sposób szansę, że wszystko zostanie po staremu. A ten stary system moim zdaniem już nie spełnia podstawowych kryteriów, czyli nie gwarantuje nam bezpieczeństwa, bo to po prostu już się wydarzyło. Wojna wybuchła, Rosja się zmieniła, Rosja jakby deklaruje kontynuowanie tej polityki. Nawet jeśli wojna na Ukrainie zakończy się i będziemy mieli do czynienia z tym, co Rosjanie określają mianem pierdyszki. Natura polityki rosyjskiej tak szybko się już nie zmieni i nie możemy być takimi optymistami, że wrócą stare dobre czasy. My musimy już budować system bezpieczeństwa na nowe czasy, a restauracja starego może się okazać niewystarczającą. I musimy to robić bardzo szybko i musimy budować wokół tego porozumienie ponadpartyjne w Polsce, bo to bez tego przy naszym tak dynamicznie zmieniającej się scenie politycznej, nie wiadomo jak będzie się zmieniała w najbliższych miesiącach, jest absolutnie konieczne. Marku, bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę, za tę ocenę sytuacji i propozycje, ciekawe propozycje. Dzięki serdeczne. Dziękuję bardzo. To wszystko w tym programie. Ciekaw jestem Państwa opinii. Koniecznie napiszcie, co o tym sądzicie. Czy uważacie, że polskie państwo jest w stanie, czy obecny rząd jest w stanie prowadzić bardziej aktywną politykę międzynarodową? Czy ten pomysł, o którym mówił Marek Budzisz, złożenia propozycji Szwecji, aby nasz kontyngent był obecny na przykład na Gotlandii, jest Waszym zdaniem sensowny? Napiszcie, te komentarze są ważne, czekam na nie, będę je czytał.
Subskrybujcie Układ Otwarty. Tam w prawym dolnym rogu jest guziczek. Jak go przyciśniecie, to będziecie otrzymać informacje o wszystkich programach. Tym samym Układ Otwarty będzie lepiej pozycjonowany przez YouTube'a. A jeśli chcecie regularnie oglądać i uważacie, że warto, to zachęcam do wspierania Układu Otwartego na patronite.pl. To wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam serdecznie. Do następnego razu.